Siemaneczko wszystkim, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam prostą, ale bardzo skuteczną modyfikację imadła w mojej przycinarce taśmowej do metalu. Przy okazji pokażę Wam moją przygodę z mocowaniem siłownika. Przycinarka to Aurora. Tak się nazywała, kiedy ją kupowałem jakieś 3 lata temu, może trochę więcej niż 3 lata. W tej chwili sprzedawana jest pod inną nazwą. Przy okazji chciałem Wam pokazać, wcześniej włącznik był w tym miejscu, z tyłu przecinarki. Przerzuciłem go na górne ramię. W przyszłości zamierzam albo przerzucić wyżej, żeby mieć bliżej, ale prawdopodobnie gdzieś przerzucę z przodu maszyny. Wiadomo, że to bezpieczniej. Nie wiem, co za baran wymyślił, szczególnie jak stoję z przodu maszyny i tnę pod kątem 45 stopni, żebym ja się tak głęboko wychylał, żeby włączyć albo wyłączyć maszynę. Tutaj moja przygoda z mocowaniem siłownika. Nie wiem, z jakiego to gównolitu jest robione. Wygląda to na jakieś żeliwo. Po prostu urwało się. Wiadomo, że tutaj nie ma kranika blokującego opadanie ramienia. Ja po prostu nieraz jak coś ciąłem, to wiadomo, człowiek ustawił i to powolutku padało. I człowiek z jakimś tam umiarem delikatnie przyciskał, żeby było szybciej. Bo tak to w droższych maszynach jest tutaj kranik, więc można sobie przyblokować w danym miejscu, puszcza się i maszyna tnie. Teraz przez to widać, że maszyna sama opada. Ja sobie tak przerobiłem, zaraz Wam pokażę. Na razie zrobiłem taką prowizorkę. Dociąłem z grubsza sprężynę, trochę ją skróciłem. I w tym momencie wiadomo, blokadę zdejmuję i ona w miarę, ta sprężyna trochę ciągnie do dołu i nie idzie po prostu z takim dużym ciężarem i nawet jak tnę 10 na 10 bez problemu. Na razie to mi wystarcza. Mniejszy element wolniej schodzi. Z czasem będę chciał przerobić tutaj, dołożyć kranik, ale to pewno film będzie w przyszłości. Dobra, teraz tak szybciutko. Ta przycinarka może maksymalnie ciąć pod kątem 45 stopni profil 90 na 90 mm. Po mojej przeróbce mogę ciąć profil 100 na 100, ale tylko na końcu materiału. Po prostu przedłużyłem przednią część imadła. Dołożyłem tutaj płaskownik 12 mm na wysokość 35 mm. Teraz tak, jak ja to zrobiłem? Tu jak spojrzycie, wyciąłem kawałek w ramię. Pokażę Wam z tej strony. Akurat jest tak na styk, na to, żeby przeciąć 100 mm profil. Wiadomo, że wtedy nie mam osłony, ale z czasem sobie po prostu założę tutaj z tym osłonę z tym wycięciem. Już Wam pokazuję, tak na szybko. Śrubki już miałem poluzowane. Po prostu z przodu jest dołożony płaskownik 12 mm bez żadnego frezowania. Są takie płaskowniki, te są troszkę droższe. On po prostu jest taki gładziutki. Po prostu trzeba złapać tutaj wysokość
najlepiej to ścisnąć. Po prostu na sucho sobie narysować najpierw tu na imadełku, potem sobie dopasować, skręcić całość. Tu są 8 śruby, przewiercić i po prostu skręcić w całości. Minusem tej modyfikacji, przez to, że z przodu dołożyłem płaskownik 12 mm, tylnia szczęka po prostu nie dochodzi mi do końca i nie mogę ścisnąć materiałów chudszych niż 10 mm. I gdy na przykład chcę ciąć płaskownik przykładowo 3 mm pod kątem 45 stopni w pionie, muszę po prostu z przodu coś dołożyć i dopiero ścisnąć. Dobra, jeszcze wam coś pokażę. Tutaj poluzowałem i teraz tak, żeby osiągnąć ten efekt, musiałem tą śrubę razem z tą nakrętką mocno zeszlifować. Już wam pokazuję, o co chodzi. O, pomalutku będę, żeby osiągnąć kąt, bo to ja mam tutaj chyba do 47. Musiałem tak mocno zeszlifować, że akurat mam wszystko na styk, włącznie z tą śrubą u góry. Nawet tutaj mam delikatnie zeszlifowane, aby ta nakrętka wpadła mi do środka. I wtedy tutaj mam na opór. Tyle, co dała fabryka. Dobra, i to by było na tyle. Jeśli jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Pozdrowionka dla wszystkich i zapraszam na kolejne filmy.